Gdzie znajduje się najbardziej krzywa wieża w Polsce? Jak dziś wygląda zamek, w którym zastosowano jeden z najnowocześniejszych w średniowiecznej Europie system odprowadzania nieczystości? Jak narodziła się postać Frankensteina i co z nią wspólnego mają grabarze z Dolnego Śląska? Opowiemy Wam o tym podczas dzisiejszej wycieczki w nieco mrocznym klimacie. Jako że nadchodzi Halloween lub jak kto woli staropolskie dziady, a i długie zimowe wieczory coraz bliżej, zabieramy Was dziś do miasta owianego mroczną historią, która rozegrała się w początkach XVII wieku. Odwiedzamy położone w województwie dolnośląskim Ząbkowice Śląskie. Niezwykle urocze miasto z historią sięgającą XIII stulecia, które w XVII-wiecznej Europie zasłynęło z wydarzeń, które natchnęły pisarkę Mary Shelley do napisania swej najsłynniejszej opowieści o Frankensteinie. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Ząbkowicach Śląskich. Zanim jednak opowiemy Wam o Frankensteinie, odwiedzimy tutejszy zamek. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1321, kiedy księciem był Bernard Stateczny, pan na Jaworze, Świdnicy i Ziębicach. Historycy budowę zamku przypisują Bolkowi I Surowemu, ojcu Bernarda, który około roku 1290 miał wznieść murowaną warownię z piaskowca w stylu gotyckim. Budowla miała owalny kształt i stanowiła ważny element obrony Śląska, chroniąc granice państwa od strony Czech. W polskich rękach zamek pozostał zaledwie kilka lat. W 1336 roku Bolko II Mały, przyciśnięty kłopotami finansowymi, złożył hołd lenny Karolowi IV i oddał miasto w zastaw. Dzieła dokończył jego syn Mikołaj, sprzedając Ząbkowice królowi czeskiemu. Odtąd zamek pełnił funkcję siedziby starostów. W XV wieku zamek był kilkukrotnie niszczony i odbudowywany. Jednak pod koniec stulecia był już w tragicznym stanie i chylił się ku ruinie. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 1524 roku, gdy decyzją Karola I z Podziebradów ustanowiono w Ząbkowicach Śląskich siedzibę księstwa. Rozebrano większość gotyckich murów, a na ich podwalinach rozpoczęto wznoszenie renesansowej warowni. Jej twórcą był architekt królów czeskich Benedykt Rejta z Pragi. Rezydencję wzniesiono z iście królewskim rozmachem, wyposażając ją w szereg nowatorskich rozwiązań. Przykładem może być jedyny w południowej Europie system odprowadzania nieczystości do fosy, ulokowany w murach zamkowych, który spłukiwany był deszczówką. Rozmach przekroczył jednak możliwości finansowe i ostatecznie budowę zakończono na 3 skrzydłach zamkowych. Karol I z Podziebradów urodził się w Kłodzku 4 maja 1476 roku. Już w wieku 12 lat ożenił się z 8-letnią księżniczką Anną Żagańską. Ponieważ nowożeńcy byli w chwili zaślubin dziećmi, faktyczne zawarcie małżeństwa nastąpiło dopiero w 1495 roku. I pomimo, że było to małżeństwo stricte polityczne, żyli zgodnie i szczęśliwie, a owocem ich związku było 12 dzieci. Książę Karol był niewątpliwie najwybitniejszym ząbkowickim władcą, którego długoletnie panowanie przyniosło miastu rozkwit i dobrobyt.
Następcy Karola nie byli zainteresowani ząbkowickim zamkiem, koncentrując się na rezydencji w Oleśnicy, o której opowiemy wam w jednej z kolejnych wycieczek. Pod koniec XVI wieku starosta Fabian von Reichenbach umocnił zamek i połączył go z miastem. Zrobił to na tyle skutecznie, że w XVII stuleciu załoga zdołała oprzeć się najazdom zarówno żołnierzy szwedzkich, jak i świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dopiero głód zmusił obrońców do kapitulacji. Zniszczony zamek próbowała jeszcze odbudować rodzina von Auersperg w XVII stuleciu, jednak zbyt wysokie koszty wstrzymały wszelkie prace. W XIX wieku w zamku na krótko znalazło siedzibę niewielkie muzeum, a część pomieszczeń zaadaptowano na schronisko. Pod koniec II wojny światowej warownia została rozgrabiona i podpalona. Pozostałe ruiny prowizorycznie zabezpieczono pod koniec lat 50. W nowe tysiąclecie zamek wkroczył jako grożąca zawaleniem ruina. W ostatnich latach na zamku sporo się działo dzięki funduszom europejskim. I choć rekonstrukcja budzi pewne kontrowersje, to dzięki niej powstała w Ząbkowicach kolejna ciekawa atrakcja turystyczna. Dziś możemy obejrzeć część zamku pochodzącego z renesansowej przebudowy, wzorowanej na Zamku Królów Węgierskich w Ofen. Zaraz po wejściu rzuca się w oczy przestronny dziedziniec, na którym odbywały się turnieje rycerskie, a dochodzimy do niego przez bramę, na której można zauważyć płytę z herbem Karola I Podjebrada. Dobrze zachowane są także w całym obwodzie mury zamkowe, na których można jeszcze znaleźć nieliczne zdobienia i rozwiązania obronne oraz nieźle zachowany ostatnio wykurz latrynowy. To tu po raz pierwszy na Śląsku zastosowano w architekturze zamkowej tzw. attyki polskie. We wnętrzach jednej z odbudowanych bastei zachowały się jeszcze gdzieniegdzie fragmenty dawnych polichromii i detale ozdobnej kamieniarki. Na niedokończonym nigdy północnym skrzydle widać, jak planowano urządzić kolejne piętra. Zachowały się kieszenie nasadowe na sklepienia piwniczne, a we wyższych partiach muru wypusty na ściany działowe. Wygląda to, jakby robotnicy zeszli na jakiś czas z placu budowy i mieli niedługo wrócić. Część odnowionych pomieszczeń wieży bramnej zamieniono na stale wystawiennicze, nie ma w nich wprawdzie wielu zabytków, ale jest okazja, by przez chwilę pobawić się replikami dawnej broni. Najlepiej zachowaną część zamku stanowią piwnice i to tak naprawdę dopiero w nich można poczuć atmosferę starego zamczyska. Grube mury i niskie stropy, wszechobecna wilgoć i stare beczki jeszcze pogłębiają te odczucia. Zamek, dziś zakwalifikowany do kategorii trwałej ruiny, robi wrażenie. Warto także obejść go oraz odpocząć chwilę w zamkowym parku z widokiem na okoliczne góry. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Ząbkowice Śląskie powstały w drugiej połowie XIII wieku na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Wrocławia do Pragi oraz z Biskupiej Nysy do Świdnicy. Ich powstanie było pokłosiem dwóch wcześniejszych prób lokacji w Przyłęku Frankenburgu i Kozińcu Lowenstein. Stąd też wzięła się dawna nazwa Ząbkowic Frankenstein.
W 1297 roku miasto otrzymało od księcia Bolka I Świdnickiego liczne przywileje, w tym prawo połowu w promieniu 1 mili oraz prawo składu soli i ołowiu. W początku XIV wieku wybudowano także pierwszy budynek ratusza. Obecny ratusz jest już 6. budowlą powstałą w centrum rynku. Wzmianka o pierwszej pochodzi z 1345 roku. Był to murowany budynek z wieżą, pod którą znajdowało się więzienie. Ratusz został spalony podczas wojen husyckich. Kolejne budynki także nie miały szczęścia i były niszczone podczas walk lub pożarów. Dopiero XVII-wieczny ratusz przetrwał prawie 2 stulecia. Do wielkiego pożaru miasta w 1858 roku. Po wielu sporach postanowiono wtedy wznieść nowy budynek, który miał być wizytówką miasta, dlatego zatrudniono do jego budowy znanego wrocławskiego architekta Aleksisa Langera. Dzięki niemu powstała 3-piętrowa budowla na planie kwadratu z dominującą ponad 70-metrową wieżą. Ratusz charakteryzuje się pięknymi neogotyckimi detalami architektonicznymi, jak wieżyczki, masferki, maszkarony czy żygacze. Jednak najbardziej znanym obiektem Ząbkowic jest Krzywa Wieża. Kiedy powstała i jakie było jej przeznaczenie, nie wiemy do dziś. Wśród znawców krąży kilka teorii, między innymi ta mówiąca, iż jest ona pozostałością dawnego zamku, inna, że służyła jako brama miejska i jeszcze inna wspomina o dzwonnicy pobliskiego kościoła Świętej Anny. I być może właśnie ta hipoteza jest najbardziej prawdopodobna, bo od XV wieku taką właśnie rolę spełniała. Podobnie jak jej powstanie, tajemnicza jest także jej pochyłość, wynosząca ponad 2 metry. Na jej temat również powstało kilka hipotez. Jedna mówi o osiadaniu fundamentów na podmokłym terenie, inna o błędzie budowniczych. Najbardziej skrajna jest jednak wersja o specjalnym wybudowaniu krzywej wieży, żeby wyróżnić się na tle innych sąsiednich miast. Której wersji by nie przyjąć, nie zmienia to faktu, że dziś jest ona charakterystyczną budowlą miasta, przyciągającą rzesze turystów. Równie ciekawym przykładem gotyku w Ząbkowicach jest sąsiadujący z wieżą kościół Świętej Anny. Wzniesiona w XV wieku świątynia powstała w miejscu starszego kościoła, ufundowanego przez Karola IV Luksemburskiego i zniszczonego podczas wojen husyckich. W XVI stuleciu ustawiono w kościele nagrobek upamiętniający dobrodziejów Ząbkowic, księcia Karola I z Pobiebradu i jego żony Anny Żagańskiej. Niestety nie można go dziś podziwiać, ponieważ jego stan jest fatalny i wymaga pilnej renowacji. Jako że świątynia w swej bogatej historii służyła zarówno katolikom, jak i protestantom, nie zachowało się zbyt wiele zabytków z odległej przeszłości kościoła. Jeśli uda wam się wejść do środka, to warto zwrócić uwagę na ołtarz główny z połowy XVIII wieku z obrazem świętej Anny z rodziną, wykonanym w 1701 roku przez Johanna Claysensa z Antwerpii, oraz ambonę pochodzącą z 1619 roku, a ufundowaną przez Ząbkowicką Radę Miejską dla Kościoła Ewangelickiego. Na zewnątrz warto także przyjrzeć się kilku epitafiom poświęconym znanym obywatelom miasta. Kolejne wieki to rozwój miasta przetykany pożarami, wojnami i zarazami. Najlepszym okresem były rządy Pobiebradów, kiedy to potwierdzono przywileje i rozbudowano miejską infrastrukturę. Najtragiczniejsze piętno odcisnęła wojna 30-letnia, która na długie lata zahamowała rozwój miasta. Do XIX wieku Ząbkowice Śląskie funkcjonowały jako małe,
prowincjonalne miasteczko. Wtedy to boom gospodarczy na Śląsku przyczynił się do szybkiej odbudowy miasta, połączonej z rozwojem gospodarczym. W 1939 roku miasto liczyło już ponad 11 000 mieszkańców i działały tu liczne, choć nieduże zakłady przemysłowe. Po wojnie miasto zostało włączone do Polski, a autochtoniczną ludność zastąpili przybysze z centralnej Polski i Kresów Wschodnich. To właśnie dla kresowiaków w latach 60. XX wieku utworzono parafię prawosławną, na siedzibę której przeznaczono dawny kościół bożogrobców pod wezwaniem świętego Jerzego. Sama świątynia powstała w XIV wieku, a w XV stuleciu dobudowano do niej budynek szpitala. Spalono go podczas wojny 30-letniej tak, że zachowało się jedynie prezbiterium, do którego dostawiono prowizoryczną nawę z drewna. Kolejnych przebudów dokonano już w XIX wieku. W 1931 roku podczas prac restauratorskich odkryto na południowej ścianie prezbiterium gotyckie malowidła z XIV wieku przedstawiające walkę świętego Jerzego ze smokiem oraz sceny pasyjne. Kolejne remonty kościół przeszedł na przełomie XX i XXI wieku i dzięki temu możemy dziś podziwiać świątynię z pięknymi malowidłami wewnątrz. Frankenstein niemal wszystkim kojarzy się z przerażającym i zarazem tragicznym bohaterem powieści Mary Shelley. Książka ta przez niektórych uważana jest za pierwszą powieść z gatunku science fiction. A co z Ząbkowicami Śląskimi ma wspólnego dr Frankenstein i stworzony przez niego potwór? Okazuje się, że zaskakująco wiele. Historia, którą za chwilę usłyszycie, pokazuje, jak wielkie oczy miał strach w XVII-wiecznej Europie. W historii Ząbkowic Śląskich, a właściwie ówczesnego Frankenstein, mrocznie zapisał się początek XVII wieku, gdy wybuchła epidemia dżumy, pochłaniając prawie 1/3 populacji miasta. W czasach, gdy rozczytywano się w młocie na czarownice i z lubością uczestniczono w procesach i publicznych egzekucjach, ludzie często wyłączali racjonalne myślenie, szukając sprawców wszelkiego zła w czarach i zabobonach. Nie inaczej było w Ząbkowicach Śląskich, tym bardziej, że epidemia uderzyła tylko tu, omijając sąsiednie miasta. Zaczęto zastanawiać się nad przyczynami choroby i poszukiwaniem sprawców. A gdy u jednego z miejscowych grabarzy znaleziono pojemnik z tajemniczym proszkiem, wniosek nasunął się sam. Winni są grabarze. Oskarżono ich o rozsypywanie trującego proszku, aby zarabiać nie tylko na pochówkach, lecz również na okradaniu grobów. Gdy ruszyła machina sprawiedliwości i grabarzy poddano wyrafinowanym torturom, przyznali się do najwymyślniejszych praktyk. Okradanie i bezczeszczenie zwłok było najmniej drastycznym przewinieniem. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość także przygotowywanie trującego proszku z ciał, nekrofilię, zjadanie ludzkich serc oraz płodów i w końcu odprawianie czarów. Wszystkie te praktyki miały przyczynić się do wywołania zarazy. Grabarzy uznano za winnych, publicznie torturowano i ostatecznie spalono żywcem. Zastanawiacie się zapewne, co z dżumą. No cóż, ustąpiła, ale dopiero rok później. O całej sprawie napisała wydawana w Augsburgu gazeta New Zeitung. Dzięki jej barwnemu opisowi historia stała się sławna w całej Europie.
Lotem błyskawicy przenosimy się do roku 1816, gdy pewnej burzliwej nocy w willi Diodati nad brzegiem jeziora Genewskiego do rozmów o duchach zasiadło 5 przyjaciół. Byli wśród nich Mary Shelley wraz z mężem Percym, Lord George Byron z kochanką i przyrodnią siostrą Mary, Claire Clermont oraz John Polidori, lekarz Byrona. To zapewne on, zafascynowany okrutnymi historiami, opowiedział pisarce o makabrycznych wydarzeniach z Ząbkowic Śląskich. Gdy jeszcze tej samej nocy Byron zaproponował konkurs na najbardziej straszną opowieść, nie przypuszczał, że tej nocy narodzą się 2 potwory, które przejdą do historii literatury. John Polidori napisał wkrótce powieść Wampir, a w głowie Mary Shelley narodził się pomysł na Frankensteina, który sławą zaćmił osiągnięcia pozostałych. Losy powstania książki są nieco bardziej skomplikowane niż te, które wam tu nakreśliliśmy, ale w końcu nie o tym jest ta opowieść. Jeśli chcielibyście poznać dokładne szczegóły sprawy grabarzy i powstania powieści Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, to odwiedźcie Izbę Pamiątek Regionalnych. Poznacie tam dużo więcej szczegółów. W końcu Ząbkowice, jako dawne Frankenstein, oparły sporą część swojej strategii promocyjnej i bardzo słusznie na tych właśnie wydarzeniach. A poza tym trochę strachu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.